Elon wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o paru rzeczach, o ciekawym projekcie, o tym, co ja mam zamiar zrobić. Oczywiście na samym początku zaznaczam, że nie jestem żadnym doradcą finansowym ani doradcą inwestycyjnym. Wszystko, co tutaj robię, jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. To, co ja kupuję, to, co ja sprzedaję, robię to ja. Ty jedynie możesz sobie ewentualnie pomóc w robieniu swojego researchu właśnie takimi materiałami, które ja tutaj udostępniam. Także krótkie intro i lecimy. No dobra, tutaj jeszcze raz disclaimer, że ja nie jestem żadnym doradcą. Chcę tylko opowiedzieć o projekcie, który mnie zainteresował. On już jest na jednej giełdzie, a dokładnie na BitGecie. Wszedł na tą giełdę jakiś czas temu. Oczywiście jesteśmy teraz w spadkach. No to jak są spadki, to ja się interesuję, żeby ewentualnie coś nowego tutaj zakupić. To nie wyklucza, że spadków dalej nie będzie. Pokażę Wam, jak ja do tego chcę podejść i co ja mam tutaj zamiar zrobić. Ja już wykonałem parę kroków tutaj, między innymi zakupiłem sobie właśnie tą kryptowalutę BitRock w cenie, zaraz Wam powiem ile, tylko przejdę tutaj, dokładnie w tym właśnie range'u między 0,09 a 0,1 dolara. Ja zawsze sobie robię takie wykresy, gdzie później mogę się ewentualnie do tego odnieść. Zresztą widzicie, że tutaj coś tak naprawdę się więcej dzieje. Są jakieś wolumeny, oczywiście są spadki, ale my tutaj będziemy działać długoterminowo. Zobaczcie, kryptowaluta gdzieś tutaj 6 sierpnia pojawiła się na markecie. Oczywiście był wzrost, był spadek, tutaj jest wzrost, teraz znowu jest spadek. No i można spodziewać się kolejnych wzrostów. Jak będzie, zobaczymy. Nic tutaj niestety nam nie jest w stanie tego zagwarantować. Ogólnie ta krypto pojawiła się na BitGecie i tutaj macie informacje z 4 sierpnia o listingu właśnie tejże kryptowaluty, czyli jest to kryptowaluta BitRock Brock i to jest Layer 2. No i że tu jest jeszcze info, że to jest w tym Innovation Center, także tutaj też nie ma pewności, że to na tej giełdzie zostanie, jeśli tam wolumeny spadną do jakiegoś stopnia. Oczywiście tutaj znajdziecie podstawowe informacje. Jest też informacja, czym jest tak naprawdę ten BitRock. Dla mnie w sumie fundamenty nie do końca są ważne. Wiecie, że tutaj w tym rynku krypto wygląda to w ten sposób, że po prostu jeśli coś łapie hype, jeśli coś łapie wiatr w żagle, to rośnie i idzie do góry. Ja postanowiłem tutaj kupić sobie troszkę tej kryptowaluty. Nie wydałem dużo, też Wam pokażę mniej więcej co zrobiłem. Wrzuciłem trochę na staking. Minus tego wszystkiego jest taki, że to jest token na ERC20, czyli jednak te opłaty na Etherze są trochę wyższe. Też tutaj jak wrzucałem w staking, to zapłaciłem 7,50 dolara po prostu, żeby to zastejkować. Jednak to, co mam w stakingu, zamierzam trzymać bardziej długoterminowo, plus mieć takie tokeny, których ja stejkować nie będę, ale będę bawił się na ich deksie. I tam na tym deksie też postanowiłem coś zakupić. Także tutaj możecie też sobie przeczytać na temat tej kryptowaluty. Troszkę Wam też pokażę, jak ja szukam kryptowalut, ewentualnie jak ja coś sprawdzam, jak ja robię. Tak samo widzicie tutaj o tej krypto raczej na polskim rynku nie jest głośno. Discord jest świeży, nikt za bardzo o tym nie mówi, mimo że to się pojawiło po prostu na BitGecie. Także to jest też dla nas taki plus. Na CoinGecko, już Wam tutaj odświeżę, mamy aktualnie cenę 0,094 dolara. Tak jak widzicie, tu jest kontrakt na ERC20. Tutaj widzimy cenę i wykres tej kryptowaluty, także mamy już takie dwie góreczki. I na samym dole będziemy widzieć giełdy. Oczywiście tutaj jest na BitGecie, na Bitmarcie i można to też kupić na Uniswapie. Najwięcej tradingu dzieje się na Uniswapie. No i też tak jak mówiłem, opłaty tam jakieś są, ale w sumie, no mówię, jak ktoś chce, może się warto tutaj tym bardziej zainteresować, bardziej
pobawić. Że tak to wygląda na BitGecie, można kupić. Ogólnie wypłacić z BitGetu można za $6, więc wychodzi, że wypłata jest tańsza z BitGetu niż zakup tego tokenu właśnie na Uniswapie, ponieważ na Uniswapie trzeba dać approve'a, to kosztuje około $2. No i dodatkowo jeszcze trzeba zrobić swapa na Uniswapie i to też kosztuje około właśnie $10-7, gdzieś tak między tym. No i cena na BitGecie jest 0,1, czyli zobaczcie, ten CoinMarketCap czy CoinGecko no nie zawsze pokazuje taką cenę. Mnie w sumie interesuje taka cena, jaka jest tutaj na giełdzie, bo jest największa dostępność, można tutaj już handlować. I tak jak widzicie, ja tutaj coś, zaraz Wam pokażę, posiadam. Tu akurat mam 248 tych broków, bo resztę wysłałem już na adres. No ale jakbym to sprzedał, to ile to jest dolarów? $24. Dokładnie. Ja kupiłem około 3000 tych broków i mam zamiar się tym po prostu tutaj troszkę pobawić, a jak się by udało coś zarobić, byłoby świetnie. Oczywiście część będę tutaj jeszcze dokupować na spadkach. Ja też nieraz powtarzałem, że jak wchodzę w dane krypto, to wchodzę na kilka po prostu razy. 5 razy, 3 razy, różnie to wygląda. Oczywiście tu zdecydowałem się zastejkować 1000 sztuk, czyli to jest około $100. Jak się nie mylę, zaraz zobaczymy. Tak, to jest $100, a kolejnym będę się bawić. I też jeszcze kupię taką jedną krypto na Dexie, ale to zaraz do tego dojdziemy. Czyli tak, mamy tutaj broka, mamy na BitGecie, to Wam już pokazałem, to mogę wyłączyć. Tutaj mamy to, tutaj mamy wykres tego brok na TradingView. Zobaczymy, co tutaj będzie się dziać. Oczywiście na Discordzie też pojawiła się informacja, jeżeli chodzi o ten zakup. Ja na Discordzie po części dzielę się informacjami takimi, że jak coś kupuję, no to informuję społeczność, że ja sobie to ładuję do portfela, a to, co ty już z tym zrobisz, to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja, Twoja gestia. Ja bym chciał też tutaj wytłumaczyć bardziej, z jakiego poziomu ja tutaj podchodzę, jak robię research. Ja w takie gemy nie wkładam za dużo pieniędzy, maksymalnie to jest $1000, między 100 a $1000, czasami nawet jestem w stanie włożyć tylko 10. Ten projekt mnie długoterminowo zainteresował, więc tutaj zamierzam gdzieś wrzucić około $1000. Na razie widzicie, wrzuciłem około 300, także jedną trzecią tego całej tej pozycji. Także tutaj po prostu będziemy obserwować, co się dzieje. I możemy przejść dalej. Tutaj mamy stronę główną. Strona główna wygląda w ten sposób. Całkiem fajnie. Spoko to wygląda. Oczywiście jest tutaj white paper. Ja Was zachęcam, żeby spojrzeć do tego white paperu. Tutaj mamy cenę Bidrock, mamy tutaj markety. Jest oczywiście informacja, jak dodać sieć do MetaMask. Można to zrobić za pomocą tutaj Chainlist, a można wpisać manualnie. No i tu oczywiście coś się dzieje. Na samym dole, a tu jeszcze mamy fazy, czyli zobaczcie, jest roadmap. Tutaj są fazy, o co tutaj chodzi, jak to będzie się w ogóle rozwijać. Jesteśmy gdzieś tutaj w fazie 4, czyli jesteśmy dopiero gdzieś, zobaczcie, tak naprawdę no, na rozbiegu tej kryptowaluty. Zobaczymy, jak tutaj będą te ceksy funkcjonować i jak będzie działał ten multi-chain DEX i to wszystko. Oni tutaj cały czas pracują, cały czas coś robią. Tak jak widzicie, tutaj można kupić tę kryptowalutę zaraz na ich stronie. Tu jest taki podpięty DEX. Można to zrobić oczywiście tutaj, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście też potrzebna nam jest sieć ERC20, żeby to zrobić. Zobaczcie, jak ja bym kupił za 0,05 Ethera, czyli za $83, to mam gdzieś 873 sztuki. Tyle powiedzmy, a jeszcze zobaczymy na BitGecie, jak to będzie wyglądać, ile ja kupię, ile ja zapłacę za te 800 sztuk. Tutaj mamy tak, 873 sztuki. No tu zapłacę $88, 60 centów. Tutaj zapłacę $89, ale oczywiście będzie potrzeba nam tutaj nic innego jak jeszcze fee z Ethera. I teraz sprawdzimy, ile to może
kosztować. Klikając oczywiście tutaj confirm, zobaczymy, ile to będzie kosztować. Około $8. Czyli tak naprawdę bardzo podobnie wychodzi, żeby to kupić na giełdzie i wysłać tutaj, jak i kupić tutaj na Uniswapie. Także wychodzi to bardzo podobnie. Czy zrobicie tak, czy zrobimy tak, to jest obojętne. Ale fajnie, że tu mają po prostu tego swapa już na tej stronie. No i mamy oczywiście podstawowe rzeczy Twitter, mamy tutaj Telegram, Facebook, dalej też znajdziecie Discord. Na Discorda wbiłem, na razie tam za bardzo nic się nie dzieje. I teraz przejdźmy do tego może jak tutaj ogarnąć to wszystko, jak to kupić, bo ja tutaj mam zamiar oczywiście zbridżować ten token na ich sieć, bo to jest token BitRock na ERC20, ale magia dzieje się na ich blockchainie. Oni też stworzyli już swojego DEXa i tam mam zamiar kupić taką kryptowalutę, która nazywa się ROC i to zaraz Wam też tutaj pokażę. Mamy staking. Zobaczcie, tutaj ja zastejkowałem sobie trochę tych tokenów, podłączę portfel i tych tokenów zastejkowałem tutaj 999 sztuk. Takie informacje są tutaj, że można zarobić do 60% APY, czyli compounded. Jeszcze nie do końca wiem, o co tu chodzi, pewnie, że będziemy to restakeować. No i jest coś takiego jak 7 dni loku. Po 7 dniach można bez żadnego dodatkowego fee zrezygnować z tego i to wypłacić. Jeżeli zrezygnujesz podczas tego 7-dniowego loku, tracisz 25%. Ja tu nie zamierzam wyciągać oczywiście tego siana, po prostu sobie wrzuciłem i mam zamiar to stejkować. I tak jak Wam mówiłem, wrzuciłem tutaj 1000 sztuk, a fee zapłaciłem około $7. Tak jak widzicie, to jest ta transakcja, gdzie wrzuciłem ten staking, $7,56 zapłaciłem fee. No to też łatwo policzyć, zaraz to zobaczymy, że jeżeli na przykład dostawałbym te 60% rocznie, a nie wiem, czy to tak będzie, to po prostu ja to testuję, jesteśmy w fazie naprawdę dopiero testów, jeszcze muszę to rozkminić, o co tutaj w ogóle chodzi, no ale przypuśćmy, że mamy 1000 sztuk plus 60%, no to mamy 600 sztuk. Dzielimy te 600 sztuk przez 12 miesięcy. Daje nam to 50 sztuk miesięcznie. Jeżeli ja w tym momencie zapłaciłem za jeden token 10 centów, 50 sztuk razy 10 centów. To jest $5. Także 2 miesiące będę tak naprawdę potrzebował tutaj stejkować to, żeby odrobić te fee. Plus jeszcze jakbym to odstejkował, to pewnie znowu zapłacę kolejne fee, więc tak naprawdę 3-4 miesiące stejkowania to jest same fee. Więc tutaj z małymi kwotami jest taki problem, że po prostu te fee jest wyższe niż to, co jesteśmy w stanie zarobić. Ja to mam zamiar tu już zostawić i tego nie dotykać. Zobaczymy, może będzie jakiś airdrop, może coś tutaj wymyślą dla tych userów, którzy są po prostu na samym początku. Zobaczymy, będziemy tutaj śledzić, jak to się w ogóle wszystko rozwija. No i tak jak widzicie, wrzuciłem staking, zostawiłem sobie 6 sztuk BitRocka na koncie. Stało mi 6 sztuk BitRocka, czyli jakieś 60 centów, bo resztę przeniosłem, już Wam mówię, gdzie. Tutaj oczywiście są sieci, trzeba znaleźć BitRock. Ja tą sieć dodałem przez tego właśnie chainlista. Zobaczcie, tutaj mam na ten moment 496 sztuk BitRocka. Teraz zobaczcie, przełączyłem sieć i już nie widać stakingu. Na sieci tej BitRock mam już tokeny przeniesione. BitRock Mainnet, mam 496 tokenów tutaj jeszcze przeniesionych, czyli mamy 1496 i na BitGecie mamy 250. Też to jeszcze policzymy. 1500 plus 250 to jest 1750, a ja już coś wydałem na tokeny ROC, też Wam zaraz pokażę, dlatego mam tych tokenów
mniej. Tutaj włączył się nam już ten white paper. Zobaczymy, co tu tak naprawdę oni piszą. Oczywiście tu jest opis całego tego blockchainu, o co tutaj chodzi. Jest informacja o konsensus, algorytm, o co tu chodzi. Jeżeli się bardziej znacie, możecie poczytać o tych szczegółach. Ja zainteresowałem się projektem, bo jest naprawdę, powiedzmy, w takiej fazie początkowej. Tutaj można oczywiście mieć noda, jest możliwość masternoda trzymania na tym Bedrocku. Też może się tym trochę bardziej później zainteresuję. Na razie tylko to właśnie zastejkowałem. Zobaczymy, co to tak naprawdę nam tu w stanie jest dać. Mamy tutaj Connect to Chain i tutaj oczywiście macie informację, jak dodać ten blockchain. Jest VCET, jest testnet. Tutaj mamy Bedrock Mainnet. My już ogólnie działamy na mainnecie, no bo mainnet ruszył. Tu jest jakiś API, to nas nie interesuje. No i tutaj jest tutorial, jak otrzymać Bedrock. Tutaj już Wam powiedziałem, można to kupić na BitGecie, a można kupić na Uniswapie. I tutaj mamy kontrakt tego tokenu, żeby nie pomylić właśnie się z innymi tokenami. No to tu jest kontrakt, wchodzimy na Uniswap, łączymy nasz portfel i po prostu wpisujemy ten kontrakt. Tu oczywiście to można skopiować na Uniswap. Jeżeli tutaj wpiszecie kontrakt, to znajdzie Wam ten token Bedrock. No i potem dodajecie go po prostu i możecie tutaj wymieniać. Tak to działa, jeżeli chodzi z poziomu właśnie Uniswapa. Później kolejnym punktem mamy bridge na sieć Brock. I to już jest troszkę bardziej skomplikowane i zaraz Wam też pokażę, jak to krok po kroku zrobić, jak ja to zrobiłem, żeby Wy nie musieliście płacić dodatkowego fee, no bo po prostu te fee ja zapłaciłem 3 razy, bo nie doczytałem tutaj tego. Właśnie, jak dajecie approve na MetaMasku, no to tutaj trzeba wybrać default, a nie max. I to też pokażę Wam, o co tutaj chodziło. Tutaj mamy Discord. Ja sobie wbiłem na ten Discord, poczytałem tutaj trochę, co tutaj się dzieje. No i na razie za bardzo nic. Widać, trochę jest entuzjazm. Zobaczymy, jak to się tutaj rozejdzie. Widziałem, że też trochę filmów pojawiło się na YouTubie, jeśli chodzi właśnie o ten projekt. Także jacyś zagraniczni YouTuberzy już o tym mówią. My tak naprawdę jesteśmy w bardzo początkowej fazie. Na Twitterze za bardzo nikt o tym nie mówi. No i zobaczymy. Sam się dziwię, dlaczego Polacy się takimi projektami nie interesują. No ale idźmy dalej. Co tutaj należy zrobić? Tak jak tam było w tym white paperze, przechodzimy na tą stronę, gdzie bridge'ujemy tokeny z ERC20 na Bedrock. Ja jeszcze przejdę tutaj na tą przeglądarkę i to znajdę. Zobaczcie, portfel mam połączony i tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że potrzebny nam będzie ten approve. No i ważne jest, żeby mieć dobrą sieć. Sieci wybieramy tutaj. No i na samym początku będzie nam potrzebna sieć ERC20, no bo te tokeny Bedrock mamy na sieci ERC20. Także tutaj wchodzimy na sieć Ethereum, przełączamy nasz portfel. To oczywiście dzieje się automatycznie. No jak widzicie, ja tutaj mogę wybrać tokeny Bedrock. Mam ich 6 sztuk. Ja tego bridge'ować nie będę, ale Wam pokażę, jak to zrobić na przykładzie. Teraz jak chciałbym zbridge'ować te tokeny, wybieram tutaj max i ja już mam approve'a zrobionego, więc nie mogę zrobić tego ponownie. Ale ja tutaj pisałem z supportem właśnie, jak zrobić ten approve. I zaraz zobaczymy, czy ta historia rozmowy tutaj jest. Jest tutaj ta rozmowa. Ja tutaj z tej rozmowy dowiedziałem się, jak otworzę Wam to zdjęcie, że zamiast max, to ja muszę wybrać tutaj use default. I ja też to zrobiłem, tylko że tutaj akurat pojawiło mi się wszystko na czerwono. Ja też tu pisałem z gościem i mu pokazałem, że wszystko tutaj na czerwono się pojawiło. Mimo tego ja i tak zrobiłem tutaj ten swap, bo tak to tutaj akurat w tej sieci, na tym właśnie blockchainie działa. Więc tutaj się troszkę obawiałem, ale napisałem do supportu, zapytałem, dopytałem, no już wiem, co jest 5.
Więc to wygląda tak. Czekajcie, wyłączę to. Więc jak już mamy ten approve, no to klikamy normalnie next i confirm i przenosimy tokeny na sieć Bitrock. Jak już zrobicie tego bridge'a, to trzeba poczekać te 15-20 minut, aż token zostanie przeniesiony. No i później, co można robić później? Później mamy coś takiego tutaj jak sieć Bitrock. Przełączamy na nią i jesteśmy na sieci Bitrock. No i tutaj też zobaczcie, mamy różne tokeny, tylko my nie mamy zamiaru handlować tutaj i tych tokenów. Ja tutaj za bardzo nic nie robię. Mnie interesuje inny token, a dokładnie interesuje mnie ten token. Token ROC i go możemy kupić za właśnie Bitrocka, ale na sieci tutaj tej ich i właśnie na RockSwap. I to jest token ROC, czyli token tego DEXa, które oni stworzyli. Też mnie to zainteresowało i sobie postanowiłem za parę złociszy tegoże tokena kupić. Zobaczcie, tutaj to weszło na giełdę, czyli pojawiło się tutaj już w sumie na DEXie. No i tutaj sobie rośnie, jesteśmy gdzieś tu jakiś spadek. No zobaczymy, cena się tu po prostu buja między powiedzmy te 13 a 15 centów. Ja kupiłem gdzieś tu po prostu chyba po te 15. Nie wiem dokładnie, zaraz możemy sprawdzić. Można oczywiście tradować tutaj i kliknąć i tradować tu, a otwiera nam się, tak jak widzicie, tutaj ten RockSwap, ale to jest niewygodne, więc ja akurat zrobiłem tak, że RockSwapa otworzyłem sobie w osobnej przeglądarce i ten RockSwap wygląda w ten sposób. Także mamy tutaj exchange, mamy liquidity, mamy bridge. Oczywiście ten bridge przenosi nas do tamtego poprzedniego. Tutaj się nie przestraszcie, jak zmieniacie po prostu pewne rzeczy, jest taki dziwny dźwięk, nie wiem czy mi to teraz się pojawi, ale zobaczcie, ja już mam tego Rocka tutaj 496 sztuk, czyli tu 500, bo zamieniłem część na WB Rock, a kupiłem sobie 395 sztuk Rocka. No właśnie o tym dźwięku mówiłem. Zobaczcie, kupiłem 395 sztuk Rocka za 630 sztuk tego Broka. No, Rock Brock. Zobaczymy. Też jakby cena spadała, mam zamiar troszkę tutaj ewentualnie dokupić. Dlaczego? Jak ja wydałem tutaj połowę tych tokenów, to teraz będę ewentualnie dokupować, jakby to spadało. I tutaj nie widać tego wykresu. To jest troszkę lipne. No ale możemy wykres podejrzeć tutaj na Dextoolu i ja sobie będę to tutaj śledzić. Także to są dwa tokeny, które ja zakupiłem. Zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. Jest to dość proste do zrobienia i to jest sobie tyle na to wideo. Ale jeszcze raz, teraz na koniec przejdziemy proces, jak w ogóle to kupić, jak tutaj przejść, bo możecie być tym po prostu zainteresowani. Potrzebujemy przede wszystkim, jako punkt pierwszy, zakupić tokeny BROC na giełdzie Uniswap i mamy to już prosto na portfelu, albo na giełdzie BitGet i tu po prostu wysyłamy na portfel po sieci ERC20. Następnie, jeżeli chcemy przenieść te tokeny z sieci ERC20 na sieć Bitrocka, no to potrzebny nam jest bridge. Także wchodzimy wtedy tutaj na white paper, wchodzimy tutaj w ten bridge, łączymy nasz portfel i bridge'ujemy nasze tokeny właśnie z sieci ERC20 na sieć Bitrock. Łączymy portfel, wybieramy tutaj sieć ERC20, czyli Ethereum. Portfel nam się przełącza. Tutaj czekamy chwilę, aż to wszystko się ogarnie. Jak już mamy nasze Bitrocki na adresie, no to będziemy mogli je tutaj wybrać. Tak jak tu widzicie, 6 sztuk. Klikamy to, klikamy Approve. Tak jak wcześniej pokazywałem, jak już klikniecie Approve, no to musicie
wybrać tą opcję Default. Tutaj jest po prostu też informacja, że wybieracie Bidrocka, no i potem, żeby dać approve'a, no to wybieracie sobie tutaj Default as Custom Spending Cap. No i wpisujecie, ile tego Bidrocka chcecie przenieść na sieć Bidrock, klikacie OK, no i czekacie między 10 a 20 minut, aż te tokeny zostaną przeniesione. Tutaj można stejkować, ale na sieci RC20 ja zrobiłem, bo tak jak mówię, chcę sobie to poobserwować, zobaczyć, co z tego będzie. Zakupiłem token ROK na RockSwapie. No i tu też, jak już mamy te ROKi na tej sieci Bidrock, no to wchodzimy sobie na RockSwap. Czekajcie, bo tych zakładek mi się tutaj naotwierało. O, tak wygląda jeszcze tutaj ten screen, że tutaj używamy tego use default i dajemy approve'a. Tak to wyglądało u mnie. Wchodzimy na RockSwap, łączymy nasz portfel. Oczywiście zobaczcie, dlatego tutaj trzeba pamiętać o przełączaniu tych sieci. Musimy mieć Bitrock Mainnet. Także tutaj wybieramy MetaMask, szukamy sieci Bitrock, żeby móc właśnie tutaj operować. Mamy Bidrock Mainnet, zmieniamy tam sieć i teraz nam bez problemu pojawiła się możliwość zamieniania Broka na Rocka i na tego wrapowanego Bidrocka. Oczywiście odświeżyłem, jeszcze raz to połączę, żeby mi się wyświetliły te tokeny. Trzeba chwilę poczekać. To też jest nowa sieć, więc tutaj tak naprawdę może to trochę przymulać. O, wskoczyło. Trzeba cierpliwości, jak ze wszystkim. No i tyle ode mnie, tak jak widzicie. Info jest głównie też dla tych na Discordzie, którzy gdzieś tam chcą zainteresować się nowymi właśnie tego typu projektami. Tak jak jeszcze raz wspominałem, to nie jest żadna porada inwestycyjna. Ja mam zamiar tutaj sobie na tej sieci podziałać. Może jako nowi użytkownicy, świeżi użytkownicy zostaniemy tutaj jakoś wynagrodzeni. Ja jeszcze sobie w sumie tutaj liquidity zrobiłem też, Wam pokażę. O, rzuciłem tutaj 100 roków i trochę broka zrobiłem sobie liquidity, czyli mam tu tyle tokenów. No a tych liquidity nie da się tego stakeować póki co. Na razie, tak jak mówię, obserwuję. Staking jest tylko na RC20. No i to by było tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się Wam poodpowiadać. Mam nadzieję, że jest to klarowne. Wiecie, jak używać DEXy, wiecie, jak używać bridge. Tu są troszkę nowe narzędzia, troszkę się to różni niż te inne, ale jest to wszystko do ogarnięcia. Najprościej to, tak jak widzicie tutaj, po prostu użyć tego white papera, żeby przejść to krok po kroku. Wszystko, co jest potrzebne, znajdziecie też na głównej stronie tutaj Bidrocka. Tutaj mamy, o jeszcze zobaczcie, Bidrock Twitter. Mamy obecnie 9365 followersów. Tu tak naprawdę coś się dzieje. Zobaczcie, mamy 8 godzin, jest po prostu informacja, że jest Bidrock i Wrapped. Różne są tutaj informacje, są te space'y, także tutaj działają. Tu są jeszcze jakieś informacje, jeżeli chodzi o influencerów, update'y, AMA z Bidrockiem. No, możecie sobie tutaj po prostu research zrobić. Wejdźmy jeszcze na YouTube, zobaczmy, co tam na YouTubie się pokazało. Wpisując Bidrock na YouTubie, mamy też tu parę informacji. Tutaj mamy Bidrock Blockchain Army, 149 subskrybentów. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Jest trochę informacji od różnych influencerów. Zobaczcie, Moonshot Max, Stock Investors 8 dni temu. Troszkę tutaj informacji o tym Bidrocku jest. Tak jak mówię, ja to sobie obserwuję. Nie ma informacji polskojęzycznych, także zobaczymy, co z tym będzie dalej. Gdzie jest ten kanał ich? O, tu mamy ich kanał. Jest informacja Bidrock Army przez godzinę, czyli tutaj jest jakieś po prostu live. AMA
możecie sobie posłuchać, o co tu chodzi, ale tak jak mówię, wczesny projekt, miesiąc temu zostało to dodane. Tutaj mamy te live'y, oni po prostu tutaj sobie lecą. 10 godzin temu był właśnie tutaj AMA, więc no warto, myślę, troszkę się tym projektem zainteresować. Co z tego będzie, nie wiem. Tak samo, wiecie, pojawia się coś, czasem to przeżyje, czasem nie. Mamy okres przed hossą, mamy spadki i na tych spadkach czasami coś ciekawego można wygrzebać. Ja też nie wiem, jak tutaj będzie z tymi L2, no ale jestem ciekawy po prostu, jak to będzie się rozwijać. L1 dają radę, a L2 gdzieś tam jakaś narracja jest, więc tak jak mówię, może warto coś mieć w portfelu, a może nie, to już tam decyzja należy do Was. Tak samo jeśli tutaj zobaczymy sobie na kryptowaluty i zobaczymy jakieś kategorie, możemy poszukać tutaj oczywiście L2, czekajcie aż to mi się wgra. Można tutaj poszukać L1, tu mamy L1, a ja tu się zainteresowałem tymi warstwami L2. No i zobaczymy też, co tutaj ciekawego mamy. No i tak jak widzicie, te L2 to jest Polygon, to jest Mantle, Arbitrum, Optimism, Scale i te inne. No i też właśnie między innymi to, co Wam pokazałem. Też to się zalicza do L2. Tutaj za bardzo tego w ogóle nie ma, bo jest to po prostu nowy projekt. Dobra, to jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dajcie w komentarzach znać, co o tym w ogóle myślicie. Trzymajcie się, hej!